Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, kolejny tuner. Lubią mnie, ja je, także działamy. Pionier, model F701, dość wysoki model. Zaraz sobie sprawdzimy jego parametry na wejściu, ponieważ trafił do mnie na strojenie. Wyposażony jest on, z tego co widzę, już w zdalne sterowanie, ponieważ ma tryb standby. Pilota nie mam. Tak jak mówię, właściciel dostarczył nastrojenie, ale zanim zaczniemy strojenie, omówmy sobie kilka funkcji, ponieważ jak widzę, jest tutaj dość rozbudowany panel przedni z dość dużą funkcjonalnością. Wyświetlacz VFD, dość fajny, czytelny. Szeroki wskaźnik sygnału w postaci bar grafu, chyba tak to się mówi, oraz w postaci cyfrowej. Tu nam wskazuje w tym momencie 62 dB sygnał z generatora. Presety, 10 presetów. Tu myślę jest przełącznik kilku podzakresów dla tych presetów, także możemy sobie rozszerzyć zapamiętane stacje. Gałeczka, czyli tak zwany jog do strojenia, jak w analogowych tunerach, ale również mamy funkcję strojenia za pomocą przełączników i tutaj jest realizowana funkcja strojenia automatycznego po dłuższym przytrzymaniu. O, właśnie tak jak teraz. Cofnijmy się, zobaczmy, wyszukuje nam naszą stację z generatora. Funkcja bezpośredniego wklepania częstotliwości z klawiatury. Możemy sobie funkcja Direct wpisać częstotliwość, która nas interesuje, a nie stroić automatycznie bądź ręcznie. Funkcja zapamiętania pamięci, czyli wyszukana stacja zapamiętujemy pod odpowiednim presetem. Tutaj funkcja skanowania pamięci, nie wiem, jeszcze nie sprawdzam do czego służy i myślę, że nie zawsze potrzebna mi jest ta wiedza, ponieważ to jest skanowanie pamięci, być może jakoś po zapamiętanych przelatuje. Przełącznik AM/FM. Jeszcze wracając do strojenia, przełącznik Fine Tuning, czyli dokładne strojenie. Po jego włączeniu, zobaczcie, możemy się co do tutaj 100 Hz, tak, dostrajać. Fajna funkcja. Funkcja automatycznego poziomu, przy którym wyszukujemy stację. Możemy sobie wybrać, przy jakim poziomie ma nam wyszukiwać stacje, czy te najsilniejsze, czy te najsłabsze. Przy najsilniejszym podejrzewam, że stacje najsłabsze będą pomijane, także fajna, również wygodna funkcja. I funkcja automatycznego doboru parametrów. Po jej wciśnięciu, zobaczcie, tuner dobiera sobie automatycznie sam parametry odbioru, czyli filtr pośredniej częstotliwości, tryb stereo, mono i jeszcze mamy filtry MPX, o których sobie zaraz coś powiemy. Teraz właśnie do lewej strony. Przełącznik MPX-NR, czyli Noise Reduction, jeśli dobrze rozwijam skrót, czyli funkcja poszerzająca zakres dynamiki, zwiększająca SNR. Zaraz sobie zobaczymy w praktyce, czy ona działa i jak działa. SSS, potrójne S. Tak naprawdę nie wiem, co to jest za funkcja. Powiem szczerze, że nie wiem, co to jest za funkcja i muszę o niej poczytać, bo nie wiem. Pierwszy raz się spotykam z taką funkcją. Być może to jakiś patent pioniera, ich jakiś pomysł. MPX, no to oczywiście przełączanie funkcji mono stereo. Zostawmy sobie w stereo. Tuner posiada dwa wejścia antenowe. Antena A, antena B. Przełączane tutaj. Zostajemy na podłączeniu anteny A. Tłumik na wejściu. Możemy sobie wybrać wartość, o jaką ma być tłumiony sygnał wejściowy z anteny. 10 dB, 15 dB lub 20 dB. Zostawmy na 0. No i ostatnia funkcja, przełącznik filtra pośredniej częstotliwości normal i super narrow.
Przyznam się szczerze, że jeszcze nie wiem, ile ten tuner ma filtrów. Nie zaglądałem do środka jeszcze, także to jest dopiero rozpoznanie moje. Serwisówki niestety w sieci brak, przynajmniej bezpłatnej. Także będziemy się musieli tutaj posiłkować albo opisem na płycie, trochę doświadczeniem w strojeniu. Ponieważ no, jak się troszeczkę tych tunerów już przerzuci, to one podobne mają bloki funkcyjne. Jeśli się wie z doświadczenia już co gdzie stroić, to można i bez serwisówki sobie poradzić. Dobra, to tyle z opisu. Na generatorze mamy nastawy takie jak zawsze przy tunerach i zobaczmy sobie serię pomiarów na wejściu. Tryb normal na razie, no nie wiem czy widzieliście, właśnie wyświetlacz, ciężko złapać ostrość. Tryb normal, stereo, sygnał z generatora maksymalny i lecimy sobie pomiary. Może leczko przybliżę. OK. I tak prezentują się pomiary na wejściu. SNR, myślę, że to na ten tuner nie jest rewelacyjny i ja myślę, że tutaj będzie można wiele poprawić. Na SNR około 60, nawet niecałe w lewym kanale. Zniekształcenia owszem, są może nisko, ale ten szum jest dość wysoki. Zobaczcie, 1/10 w kanale lewym, przez co SNR nam znacznie spadło. Dość wysoki sygnał z pilota, 19 kHz. Także myślę, że tutaj się troszeczkę będzie można no tutaj będzie można troszeczkę poszaleć i to SNR na pewno zwiększyć. Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, to może przełączmy się w tryb. Super Narrow. W trybie Super Narrow zobaczcie, jak mamy kiepskie zniekształcenia, to są ponad 0,2. Już pojawia się nam wysoka druga, trzecia harmoniczna, tam czwartą, piątą widać nawet. Ponad 0,2 zniekształcenia, szum wysoko, intermodulacyjne dość wysoko skoczyły i SNR 51 dB, także cały czas mam nadzieję, że będzie można to poprawić i jeśli będzie można, to myślę, że tu jest to duże pole do popisu. Miejmy nadzieję. Dobra, przełączmy się w takim razie, wracamy do trybu normal. Sprawdźmy sobie w mono. No w mono nam rośnie oczywiście SNR. Jeszcze na generatorze załączę sygnał mono. Poczekajcie, tylko poprawię. OK, teraz mamy sygnał mono. 0,05 zniekształcenia kanał lewy, 0,04 kanał prawy, 65-66 SNR. Przełączamy się z powrotem na tryb stereo. Wracamy do trybu stereo i włączmy sobie ten nasz filtr stereo, ten filtr MPX-NR, czyli Noise Reduction. Ja myślę, że on pogłębi nam zakres SNR. Także załączamy i co się dzieje. SNR faktycznie w górę, nieznacznie, bo nieznacznie, ale zawsze coś tam poszło w górę. THD troszeczkę również. Generalnie no, poprawił się zakres dynamiki, tak? I to widzimy. Czyli tak to działa. A teraz ciekawostka taka. Załączmy sobie to potrójne S. 3SSS. Co to robi? Tuner przełącza nam się w tryb automatycznie mono. Bo ja powiedzmy również przełączę generator w tryb mono. I właściwie nie wiem co robi. Rozjechała nam się faza kanałów, to co tu widzicie. To widać, że faza... Gdzie jest ten kursor? Tu widać nam, że faza kanałów się rozjechała w trybie mono. No nie wiem. Pierwszy raz się spotykam z tym czymś i ja nie wiem do czego to służy. Trzeba będzie poczytać do czego ta funkcja. Dziwne, że w kanale mono rozjeżdża nam się faza między kanałami. Zniekształcenia dość dziwne, bo lewy kanał nisko, a prawy skoczyły. Ciekawe, ciekawe. Dobra, może się uda rozwikłać tę zagadkę. Wracamy sobie z powrotem do trybu stereo. SS wyłączamy. Auto. Mamy nasze parametry wyjściowe. Wiemy na czym stoimy. Czyli co? Zostaje rozkręcić tunerek i zacząć stroić. Może sobie zobaczymy jeszcze płytę w środku jak wygląda z ciekawości.
Myślę, że warto zajrzeć, bo to fajny tunerek. Zobaczymy, co ma w środku. I mamy naszą płytę, widok z góry. Praktycznie cała powierzchnia obudowy jest zajęta przez płytę. I poszczególne bloki, jakie możemy sobie tutaj odnaleźć. Blok zasilacza ze stabilizatorami. Tu mamy układ kontroli wyświetlacza i pewnie funkcji panelu zewnętrznego. To chyba będzie tak, kondensator podtrzymujący pamięć, ale on działa, także sobie zostawimy. Przynajmniej właściciel nie zgłaszał nic, że pamięć zapamiętanej stacji nie działa. Chyba że jeszcze się skontaktuje z nim i najwyżej wymienimy. Blok WC, czyli frontend, głowica wejściowa FM-u. Oscylator, pętla PLL. Tu mamy speczkę ze wzmacniaczami, filtry pośredniej częstotliwości. Te niebieskie, co już kiedyś mówiłem, to są filtry jak najlepszej mające zapewnić jak najlepszą jakość audio sygnału po przetworzeniu. I mamy ich raz, dwa, trzy, cztery filtry. I w Narrow, myślę, że to będą filtry Narrow 1 i drugi. To będą, podejrzewam, filtry zapinane do trybu, tak, jotki, do trybu Narrow. Blok stereodekodera na układzie Pioniera PA5800. Tutaj ciekawostka, tu jest układ redukcji zniekształceń, drugiej harmonicznej i trzeciej. Mamy regulację, także będzie tutaj można troszeczkę, myślę, poszaleć i coś podregulować. Co dalej mamy? Tutaj również noise reduction, separacja, czyli coś układ od tej właśnie redukcji zniekształceń, myślę. To nieobsadzone miejsce na płycie, z tego co wyczytałem, to ten tuner mógł być przystosowany, przynajmniej tak Japończycy to wymyślili chyba u siebie, że mógł być przystosowany do odbioru stereo w trybie AM. Taka ciekawostka. I to jest właśnie chyba cały układ odpowiedzialny za dekodowanie stereo w trybie AM-u. Tutaj niestety nie jest obsadzony. Nawet jakby był, no to i tak żadna chyba stacja w tym momencie nie nadaje w trybie stereo na AM-ie. No taki był zamysł konstruktorów. Także widać, że ten tuner raczej z budowy jest z wyższej półki. No ładnie obsadzona płyta. Tak patrzę, nie widzę nigdzie filtrów kanałowych do obniżenia 19 kHz. I chyba tutaj nie ma. Kondensatory w zasilaczu Nippon Hemicon, reszta Elna i tyle. Niestety serwisówki nie ma, więc strojenie będę się posiłkował serwisówkami od modelów niższych, plus własne doświadczenie. Zobaczymy, co uda się osiągnąć. To tyle. Macie przerwę, a ja trochę roboty. Pierwszy etap to korekcja napięć przestrajania głowicy dla 108, góra pasma i 87,5 dół pasma. Kolejny etap to strojenie czułości, poprawa czułości na dole pasma, na górze, dół indukcyjnością, górę poprawiamy trymerami, czyli kondensatorami strojeniowymi. I tak do satysfakcjonującego nas punktu, gdzie i góra i dół będą równe. Kolejny etap to kontrola zera detektora. Mamy ponad 90 mV odchyłki, także rozstrojenie, jak widać, dość znaczne. Zjeżdżamy sobie jak najbliżej zera. To jest 0, według specyfikacji 0 plus minus z reguły 10 mV. I tak musimy ustawić. Wcześniej oczywiście musi być tuner wygrzany, to znaczy zagrzany, tak aby się ustabilizował temperaturowo każdy element. Ponieważ takie warunki mamy po kilkudziesięciu minutach od włączenia lub po kilku godzinach. Także temperatura musi być taka jak podczas normalnego użytkowania tunera. I tuner mamy już zestrojony. Posiłkowałem się tutaj
serwisówką od modelu starszego. Jakoś udało się przebrnąć. Zobaczcie, zero detektora, niecałe 5 mV. Było 90 ponad mV, także lekka poprawa. Myślę, że to możemy sobie już zamknąć. Niech mi tutaj w tle sobie działa. No i co, nie przedłużajmy, zróbmy sobie pomiary. 97,3 z generatora. Sprawdźmy tryb normal, stereo. Mamy wyniki. Tryb normal, stereo. Porównując, może zanim porównamy, niecała 1/10 nawet. Przepraszam, niecała 1/100 w kanale lewym, kanale prawym również. Niziutko zeszliśmy. Intermodulacyjne bardzo nisko. SNR 63 dB, także jest na plus. Ktoś powie, no słabiutko też 63 dB. No to troszeczkę się tutaj musimy zastanowić, dlaczego to nie jest tak wysoki pomiar. Zobaczcie, nadal częstotliwość od pilota 19 kHz, jak i jakieś tutaj sąsiednie są dość wysoko. Miałem nadzieję, że znajdę w tym tunerze filtry kanałowe, które można podstroić. Niestety tutaj są zrealizowane one w sposób stały, czyli nie można stroić, przez co ta pozostałość pilota jest dość wysoka. No, czy wysoka? No wysoka, bo ona jest do tego poziomu, czyli dużo wyższa niż harmoniczne od zniekształceń, no i to wpływa na nasze SNR. Ale zróbmy sobie taki myk. Zmniejszmy pasmo odczytu naszego analizatora i zobaczmy teraz, jakie mamy wyniki. I voilà, zobaczcie, wyciąłem po prostu te harmoniczne od pilota i samego pilota i SNR nam skacze do 75 dB. Także no zniekształcenia na tym samym poziomie. Także bardzo dobre parametry tunerek ma. Bardzo nisko się zestroił. Żeby nie było, wróćmy sobie albo zostańmy może w tym pomiarze. Dobra, żeby było, wracamy do pomiaru pełnego. Do 20 tam iluś kiloherców mamy nasze, to jest nasz punkt odniesienia do pomiarów wejściowych. Załączmy sobie teraz tryb Super Narrow. No sytuacja podobna, jeżeli byśmy wycięli ten filtr od pilota 19 kHz, pewnie by nam skoczył SNR, zaraz to sobie sprawdzimy, ale co do pomiarów. 17 setnych lewy, 14 setnych kanał prawy. Dużo, niedużo? No na pewno poprawa w stosunku do tego, co była, a czemu aż tyle? To zaraz sobie zrobimy. Spróbujemy sobie sprawdzić pasmo przenoszenia peczki, czyli pośredniej częstotliwości w trybie tym Super Narrow i okaże nam się, dlaczego te wyniki są takie delikatnie podniesione. Pamiętajcie to, co zawsze mówiłem, im węższe pasmo, tym wyższe zniekształcenia, więc jak się można domyślać po tych zniekształceniach, które są no, stosunkowo wysokie w porównaniu do trybu normal, to chyba ten filtr Super Narrow będzie wąski. No i dobrze się domyślacie, zaraz sobie to sprawdzimy, ale żeby już było pełna jasność, to jest pomiar z zawężonym paśmie 54-56 SNR, czyli tutaj wielkiej zmiany nie ma. No niestety, fizyki nie oszukamy. Im węższe pasmo peczki, tym zniekształcenia rosną. Dobra, wróćmy sobie do tych parametrów nastaw, tak jak mieliśmy na wejściu. I tak, może zróbmy sobie odjazd, tak żeby było nam widać coś na pomiary. I tryb mono, tutaj również tryb mono i jedziemy sobie, sprawdźmy sobie szerokość filtrów. Lecimy. Zwiększam po prostu odchyłkę częstotliwości na generatorze i patrzę, dokąd jeszcze nasz tuner to odbiera, do jakiego momentu. Będziemy widzieć drastyczny spadek SNR, czyli to będzie świadczyło o tym, że wyszliśmy poza pasmo filtrów w pośredniej częstotliwości. No jeszcze chyba jedno cyknięcie.
No i tu widać nagły spadek, czyli zobaczcie, można powiedzieć, że to jest 180 kHz w jedną stronę szerokość, czyli razy 2, około 360-350 łączna szerokość pasma w trybie normal, czyli dość szeroko. Jeżeli mamy sąsiednią stację oddaloną gdzieś o 0,2 na skali, o 0,2 MHz czy o 200 kHz, to ona będzie nam wpadać w tą naszą częstotliwość, do której jesteśmy dostrojeni, czyli będą się stacje zakłócać. Po to jest tryb ten Super Narrow i zobaczmy sobie, jak on działa. Jesteśmy znowu wstrojeni w naszą stację, załączam tryb Super Narrow i lecimy sobie podobnie, aż będziemy mieli spadek SNR znaczny. Jak widzicie, tutaj szybciej to następuje. Ok. I to będzie chyba to, bo ostatni przekroczymy i jest nagły spadek, czyli zobaczcie. 100 kHz odchyłki i już nam powoduje znaczny spadek SNR, czyli pasmo przepustowości w trybie Super Narrow to jest 200 kHz. Tam mieliśmy około 350-360. No, żeby się lepiej liczyło, 350, tu mamy 200. Czyli łączne pasmo jest o 100 kHz, pasmo jest węższe w trybie Super Narrow, czyli odchyłka stacji o 0,2. Jeżeli będziemy tutaj mieli stację, powiedzmy, blisko na 97,5, to ona już nam w trybie Super Narrow nie będzie wpływać na odbiór. Po to właśnie się stosuje filtry zawężające pasmo przepustowości po średniej częstotliwości. W praktyce sobie może też sprawdzimy na tym tunerze taki test, jak mieliśmy w KT 6040 w Kenwoodzie, w którym ostatnio Wam prezentowałem w niedawnych filmach. Tam ładnie było pokazane test na stacjach na górze pasma, gdzie w trybie normalnym nie było i widać w trybie zawężonym pojawiały się nowe stacje. Żeby było już pełen pomiar, ja się przepinam, robimy pasmo przenoszenia częstotliwości akustycznych. I tak wygląda pasmo przenoszenia naszego tunera, jeśli chodzi o częstotliwości akustyczne. Punkt odniesienia 1 kHz. Mamy minus 17,8. Na dole pasma, czyli dla około, tu mamy 23 Hz, mamy minus 18,15. Tam mieliśmy minus 17,8, czyli spadek mamy około 0,35 dB. Tyle co nic. Góra pasma, jeszcze raz dla przypomnienia, minus 17,8 punkt odniesienia. Dla 10 kHz mamy zaledwie spadek 15 setnych. Dla 15, może sprawdźmy dla 15. Jesteśmy dla 15, mamy minus 18,67, czyli niecały decybel. Tak, dobrze liczę, około 0,9 dB. Bardzo dobre, bardzo fajny wynik, pasmo w miarę liniowe. Ktoś się zdziwi, już powtarzam to zawsze, ale mógłby się ktoś zdziwić, dlaczego jest taki spadek, powiedzmy od tych, ilu tutaj, tu zaczyna się spadek ostry. No od około 16 kHz to już leci na łeb, na szyję. Czemu tak jest? No fizyki nie oszukamy, tak jest pasmo przenoszenia FM, transmisji FM. No ten pilot i sygnał pilota musimy jakoś zniwelować, więc są stosowane te filtry. No i tyle. Chyba mamy pełnię pomiarów, tak jak zawsze to czynię ostatnio przez jakiś już czas, tak aby każdy tuner przy okazji strojenia również był przebadany. Dla mnie to pewne archiwum. Dla ludzi, którzy może chcą sprawdzić sobie parametry tunera, również może być to jakieś tam baza danych. Chyba nie spotkałem się, żeby ktoś przebadał tak tunery gdzieś tam. Myślę, że warto. Zawsze coś zostanie. Dobra, zróbmy sobie jeszcze mały test w praktyce na antenie, jak stroi i jak działa ten nasz filtr Super Narrow. No i sprawdźmy sobie w praktyce, jak działają filtry. Zobaczmy, mamy 107,2, lecimy do góry. Znalazło nam dopiero 107,8. Ja przyciszę. Sprawdźmy jeszcze w dół, czy nam nic nie znajdzie pomiędzy. No zobaczcie, nie znajduje. Więc załączamy sobie filtr Super Narrow. Lecimy.
Voila, 107,4. Mamy dość silną stację. Znalazło nam, której wcześniej pomijało. Lecimy dalej. Kolejna 107,6 i 107,8. Czyli to, co mówiłem, w trybie normal te o 0,2 MHz, czyli o 200 kHz stacje, no, zakłócają się. A tutaj przy zastosowaniu wyższego filtru w beczce, ile on miał? 90, tak? Czy 100 kHz? No to właśnie już te odległe o 200 kHz są zauważalne. Sprawdźmy jeszcze w dół. Zatrzymuje się i znowu zatrzymuje się i czwarta stacja. A tego nie było, przypominam, w trybie normalnym. No i tyle. I tym testem się z Wami żegnam w tym odcineczku. Kolejny tuner zaprezentowany, sprawdzony, pomiary zrobione. Pierwszy raz go widzę, pierwszy raz go słucham. Także pozwolę sobie jeszcze go troszeczkę sobie posłuchać, zanim odbierze właściciel. I tyle. Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.